Cześć! Dzisiaj pokażę Wam proces powstania kolorowego tatuażu. Od przygotowania projektu aż do gotowego efektu. I przy okazji opowiem Wam, jak przygotować się do swojej pierwszej sesji, na co zwrócić uwagę przed wizytą, a czego lepiej unikać. Na początku zawsze mamy etap przygotowania wzoru i dopasowania go do anatomii ciała. Dla mnie to jest bardzo ważny moment, bo tatuaż nie istnieje osobno. On musi pasować do miejsca, na którym się znajduje, pracować z ciałem. Do tego czasami trzeba poświęcić więcej czasu, zmienić wielkość, ułożenie albo kształt projektu, żeby wszystko wyglądało naturalnie. Po przygotowaniu stanowiska i wszystkich potrzebnych materiałów przechodzę do tatuowania. Higiena i bezpieczeństwo całego procesu są zawsze najważniejsze. Tak, co warto wiedzieć, jak dobrze się przygotować jako klient? Pierwsza rzecz to wybrać odpowiedniego tatuatora. Warto nie kierować się tylko ceną albo tym, że ktoś ma dużo obserwujących na internecie. Najważniejsze jest sprawdzenie stylu pracy. Każdy tatuator ma swoje mocne strony i najlepiej wybrać osobę, której sposób tatuowania, czyli styl, naprawdę Wam odpowiada. Warto też zobaczyć nie tylko świeże tatuaże, ale i zagojone prace. Wtedy dopiero możemy zobaczyć, jak tatuaż wygląda po czasie. Druga rzecz to przygotowanie przed samą wizytą. Często słyszę pytanie od osób, które robią pierwszy tatuaż, co powinnam zrobić przed sesją. Najważniejsze, przyjście wypoczęci, wyspani i najedzeni. Nie warto robić tatuażu po nieprzespanej nocy albo przychodzić bardzo zmęczonym. Kilka godzin w jednej pozycji emocji i sam proces tatuowania mogą być dla organizmu pewnym wysiłkiem, więc warto też zjeść normalny posiłek przed wizytą. Też pamiętajcie o wodzie. Dobre nawodnienie organizmu naprawdę pomaga. Również przed tatuażem unikamy alkoholu. To bardzo wpływa na krwawienie w trakcie tatuowania i sam proces gojenia. Nie polecam również mocnego opalania miejsca przyszłego tatuażu, bo skóra po słońcu jest podrażniona i nie jest wtedy najlepszym miejscem do pracy. Jeżeli chodzi o przygotowanie samej skóry, jeżeli w miejscu tatuażu są włosy, możecie delikatnie ogolić ten obszar w domu, ale jeżeli boicie się podrażnić skórę, nie musicie tego robić. W studiu zawsze możemy przygotować miejsce przed sesją za pomocą jednorazowej maszynki. Teraz przechodzimy do części, która często zajmuje bardzo dużo czasu, czyli do szczegółów. W kolorowym tatuażu nie chodzi tylko o samo nałożenie koloru. Bardzo ważne są przejścia, kontrast i odpowiednie rozłożenie światła oraz cienia. Może się wydawać, że mały element, taki jak żyłki na listkach, to kilka dodatkowych kresek. Ale właśnie takie detale często sprawiają, że tatuaż wygląda bardziej przestrzennie i profesjonalnie. Dlatego czasami projekt, który na pierwszy rzut oka A teraz przechodzimy do największego elementu tego projektu, czyli piwonie. Piwonie są bardzo ciekawym motywem, bo mają dużo warstw, płatków i delikatnych przejść. W kolorowych kwiatach bardzo ważne jest dla mnie, żeby zachować ich lekkość i naturalny wygląd. Nie chodzi tylko o to, żeby dodać dużo kolorów. Najważniejsze jest stworzenie odpowiedniej głębi, żeby każdy płatek wyglądał przestrzennie. Podczas sesji też bardzo ważny jest komfort klienta. Jeżeli potrzebujecie przerwy, chcecie napić się wody albo po prostu zmienić pozycję, zawsze można powiedzieć. Trzeba o tym powiedzieć. Dobra komunikacja między klientem a tatuatorem jest bardzo ważna,
bo wtedy cały proces jest spokojniejszy i oczywiście przyjemniejszy. Na tym etapie dodaję ostatnie szczegóły, kontury, drobne elementy i przejścia, które kończą cały projekt. Ale warto pamiętać, że efekt końcowy nie zależy tylko od samego gotowania. Po wyjściu ze studia klient również ma bardzo ważną rolę. Odpowiednia pielęgnacja świeżego tatuażu wpływa na to, jak będzie wyglądał po zagojeniu. W pierwszych dniach trzeba stosować się do zaleceń tatuatora, delikatnie myć tatuaż, smarować kremem i dbać o skórę. Unikamy basenu, sauny, intensywnego słońca, wysiłku i drapania skóry podczas gojenia. Piękny tatuaż to wspólna praca tatuatora podczas sesji i klienta podczas późniejszych pielęgnacji. Każdy tatuaż ma swoją historię od pierwszego pomysłu przez projekt aż do momentu, kiedy staje się częścią ciała. Mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy i pomocny. Jeżeli planujecie swój pierwszy tatuaż, mam nadzieję, że teraz wiecie trochę więcej, jak przygotować się do wizyty. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie zobaczyć więcej takich filmów z procesu powstania tatuaży, napiszcie w komentarzach. No tak właśnie wygląda cały proces powstania tatuażu, od pierwszego pomysłu przez projekt, aż do ostatnich szczegółów przy maszynce. Za chwilę zobaczycie jeszcze ostatnie poprawki i finalny efekt, czyli to, co udało mi się stworzyć podczas tej sesji. Miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym filmie.